Dobry dzień, witam bardzo serdecznie. NgeloQuerro z tej strony w kolejnym odcinku Steelrising. Aktualnie znajdujemy się tutaj w takim miejscu, z którego możemy jedynie wejść tutaj do posiadłości, ale mam jakieś takie dziwne przeczucie, że będzie nas tutaj czekać mała potyczka. Rezydencja Hrabiego de Mirabeau. Chociaż nie, w sumie nie będziemy nas może czekać potyczka. O co tu w ogóle chodzi, że on sobie po prostu tak trzyma drzwi otwarte? So, I put it to you that the fact that the society is in need of Monsieur de Mirabeau. No, no, oh. The demon can speak? Speak then! Has my time come? I do not know. My life is in your hands. It's not worth much. Do what you will with it. I seek Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. And you think you'll find him here, in my quarters? Tell me, who is your master? Aren't you one of Cagliostro's creatures? I serve only the Queen. Ah, the Queen. Well then, that's something else altogether. Okej, mamy tutaj możliwość rozmowy. Who is this Cagliostro? You feign ignorance. I do not know. Then you should know that Cagliostro is the king's right-hand man. He claims to be a magician, and he is a self-styled count. A charlatan who is more powerful than a minister. Precisely. I've heard the most troubling rumors about him. He's supposedly the one who enabled the king to breathe life into these killing machines that no key need wind. I admit it sounds highly improbable, and I wouldn't believe a word of it if I didn't have proof standing right before my eyes. I found this message in Monsieur de Vaucanson's carriage. He didn't receive it. That is most worrying. Eugène and I are old friends. I was hoping he would be able to tell me what the deuce is going on. Of course, I doubt he had a hand in this odious display of force, but he spent years in service to the king and his projects. Projects whose macabre ends we're only now discovering. Where could Monsieur de Vaucanson have gone? How should I know? The situation is dire out there. Everyone is taking shelter wherever they can. Let me think. I know that he and Monsieur Bailly, the astronomer, are close. Perhaps Monsieur Bailly knows more? Where can he be found? He must have taken refuge in his observatory at the Louvre. Otherwise, I doubt he is still alive. He and his associate Lavoisier, the astronomer and the chemist, they were once the pride of the court, but have fallen out of favor. Too close to the common people, it would seem. It's as if only Vaucanson managed to stay in the king's good graces. Sic transit gloria mundi. Now that I think about it, as you can see, my servants have all abandoned me, and I will soon follow their lead. Those poor people hoped to escape the city while there was still time. À dire vrai, I fear I shall never see them alive again. Before she left, the housekeeper gave me this key. It opens the gate that leads to the Louvre, if you are foolhardy enough to attempt it. Śmierdzi delfina, nic nie rób. I found a note written by Eugène de Vaucanson. He mentions the death of the Dauphin at Meudon. What happened that night? How should I know? The child passed away at Meudon. I was in Versailles. Besides the king and Monsieur de Vaucanson, who else witnessed these events? Well, if they followed protocol, Monsieur Lemonnier, the first physician to the king,
He must have performed the autopsy on the child. Where can I find him? He lives in Versailles, near the chateau. But he has a practice here in Paris, en rue Saint-Thomas d'Enfer, in the quartier Saint-André-des-Arts. Eugène de Vaucanson told you nothing. The only thing he was willing to tell me was that something terrible had happened, and that the circumstances leading to the Dauphin's death were not exactly as described. One thing for certain is that he was extremely upset about what happened, so much so that he refused to spend a single day more in the king's service. But he has apparently changed his mind. Okej. A więc audiencję tutaj mamy za sobą. Musimy udać się do obserwatorium. Sprawdźmy jednak kompas. Nie, jednak nic tutaj szczególnego się nie podświetla. Całkiem ciemno tu tak a propos. Alabarda ledy. Słabsza broń od tego, co mamy aktualnie. No dobra, to otwieramy te drzwi. Znaczy drzwi, wrota. Aha. Ohoho. Gość jest odporny chyba. No właśnie. Mróz. Ale udało się go ubić. Bardzo dobrze. Chociaż nie ukrywam, jak dla mnie, wydawał się to być taki delikatny mini-boss. A. Nie ukrywam, że też przydałoby się znaleźć te przyrządy dla medyka, aby mógł podjąć się z zabiegu na pacjencie. Pytanie jednak mimo wszystko brzmi, czy uda nam się coś takiego tutaj znaleźć. Pismo do Monsieur Balsamont. Monsieur Balsamont. Prosimy jeszcze raz, aby zaprzestał Pan swoich tajemniczych poczynań w środku nocy. Cokolwiek jest ich przyczyną, powodowane przez Pana straszliwe hałasy zakłócają spokój naszej okolicy. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, będziemy zmuszeni zgłosić sprawę władzom w Châtelet. To było ostrzeżenie. Mieszkańcy sąsiedztwa. No, to jest zablokowane, ok? I saw it today as clearly as I can see you now. It's impossible. That makes no sense. Do you think I've gone mad? No, of course not. But how could Monsieur Balsamo make these machines obey him?
Monsieur Balsamo, you say? To Jesu! An automat right on our doorstep. Malheur! We are lost! Do not fear. I am not like the other machines. À la bonne heure. This one speaks and thinks, at least. We'd better stay on our guard. So you saw this Monsieur Balsamo giving orders to the machines? I saw him walk through the gate to his workshop, just a few paces from here, accompanied by a dozen automats. They made no move to attack him. Oh no, bien au contraire, they were acting like his bodyguards. What does Monsieur Balsamo do? Who knows? He's a very discreet man. Discreet? You'd have to be deaf to find him discreet. What about the racket keeps us up every night? The clatter of scrap metal, the creaking of pulleys, rumblings of all kinds. We suffer through it all. Not to mention the god-awful screams that emanate from that sinister workshop from time to time. A most unusual fanfare, c'est vrai. However, there's no way of knowing what he's doing there. And that's why we cannot tell you anything more. Madame, would you be so kind as to leave now? We don't want to draw attention to ourselves. No ale przecież automaty nie mają prawa nic zrobić, jeśli, że tak powiem, pospólstwo nie wychodzi na ulicę, a oni siedzą sobie w domu. Więc powinno być takie troszeczkę easy peasy. Ejej, zauważył mnie, no. Ajajaj. Jeden za jeden, powiedzmy. Wachlarze Nemesis. What? Dobra, niczego tutaj nie ma. Poprawić trochę. Ciekawy jestem w dalszym ciągu właśnie, gdzie są te przyrządy dla doktora. Co to jest? Dobra, to już po nim. Całkiem spory ten teren tutaj. Nie da się ukryć. A i tam mamy znowu jakiegoś ziomutka, który będzie ogniem nas atakował. Czyli dla nas najlepszą opcją będzie wyciągnąć wtedy ten pistolet. O proszę. No naprawdę tego nie trafiłaś, no ty piaro.
A, w ogóle... Nie zauważyłem go. Tylko mówię, coś mi się to rusza i świeci. Nie jest to za normalne. Do zniszczenia obiektu potrzebne jest narzędzie. A to znowu, bo wcześniej też to było przecież. Na tej jednej mapie pamiętam. A co tu się wydarzyło? No one, not even the king, can stop the representatives of the people from continuing their work. Wherever its members are gathered, the Assemblée Nationale lives. That is why we swear never to part, and to gather wherever circumstances require it, until a constitution is established for the kingdom. Come here, mon ami. I salute you. Monsieur, we have just burned our bridges. Nothing and no one can prevent justice from triumphing in this kingdom. Let us not claim victory too soon, Maximilian. And don't forget what we agreed on, if things were to take a turn for the worse. No ciekawie. Byliśmy świadkami właśnie jakiegoś tutaj, nie wiem, nazwijmy to powstania, rewolucji. No i jak na razie to by było na tyle. My przez ogrody tutaj znowu musimy iść dalej. Mamy tego jego mościa irytującego. A z drugiej strony powiem szczerze, dobrze, że on jest akurat sam. Okej. Ajajaj. Było blisko. Możemy z powrotem przeskoczyć z tego, co widzę. Ale na razie nie jest nam to potrzebne. Przydałoby się... Wystalka by się przydała. To jest jakiś ziomotek gra w ogóle. Da radę tu wskoczyć? Niby da, ale ciekawe po co. Tam niestety nie doskoczę, chociaż... Zależy, bo... Ale nie, no nigdzie tutaj... Nie da rady wyżej wskoczyć.
Tutaj też nie wskoczę. Nie wiem. Może jeszcze nie teraz najwyższa pora, aby tutaj sobie skakać. Chociaż z drugiej strony tutaj też coś mamy. Z tym, że to się podświetla tak, jakby można było się tam wspiąć. Oho. Ciekawy automat, nie ukrywam. O, jest i westalka. Bardzo dobrze. Więc jednym słowem możemy sobie tu odpocząć i zakończyć odcinek. Tu sobie do 10 wciśniemy już. Dobra, wyposażenie. Wachlarze Nemezis i tak dalej. Wiadomo, że to będzie troszeczkę mniejsza ilość. Mamy granaty jakiegoś różnego rodzaju. Wielka odporności. Przedmioty w zadaniach akurat, materiały to nie. Moduły. Moduły raczej drugiego stopnia już tutaj będą wjeżdżać powoli. No dobra, trudno. W takim wypadku, jeśli mamy wszystko już, co możemy mieć, to myślę, że najwyższa pora, aby sobie zakończyć ten odcinek, a w kolejnym wyruszyć dalej tymi ogrodami tutaj. Jak to się wszystko potoczy, się okaże. Dzięki za uwagę. Do zobaczyska.